No powiedz coś. Raz, dwa, raz, raz. Okej, no dobra, to działa. To jeszcze raz. Matko Boska. Cześć wszystkim. Mija właśnie 3. miesiąc wspólnej zabawy Rewana w stanie 106, więc tym razem to on mnie zaprosił na kawę i ciastko oraz małe pogaduchy. Postanowiłem jakoś wykorzystać ten fakt i dlatego przychodzę do Was z drugą częścią rozmowy z zabójcą stanów, albo o czym się przekonałem, świetnym strategiem i zaangażowanym graczem. A więc zaczynajmy. Dołączyłeś do nas w listopadzie i był to największy i najgłośniejszy transfer, jaki kiedykolwiek odbył się w stanie 106. Aczkolwiek zapowiadałeś, że 106 będzie tylko stanem przejściowym, trampoliną, by pójść dalej do innego stanu, mocniejszy o nagrody, które zebrałeś tutaj. Chciałem Cię zapytać, czy może w tej kwestii coś się zmieniło i jakie są Twoje plany dotyczące stanu 106 oraz samej gry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, czy coś się zmieniło? Raczej nie. Zdecydowałem jednak, że zostanę tutaj na dłużej. Bardzo podobała mi się tutaj atmosfera oraz ludzie, z którymi mamy możliwość grać. Jeżeli chodzi o plany, no plany na pewno ciężko jest w jakiś sposób określić, ponieważ dużo to zależy od tego, jak będzie nasza tutaj sytuacja wyglądała z połączeniem państw oraz całą organizacją tego państwa. Być może zachęci to większą ilość graczy, aby też tutaj do nas dołączyli podczas następnego transfer state'u. To też równie dobrze może wpłynąć na jakieś tam takie decyzje, które możemy podjąć spontanicznie. No mam nadzieję, że one będą korzystne dla naszego państwa, jak i też zarazem dla naszego sojuszu. No, co będzie dalej, tak naprawdę tego nie wiem. Myślę, że ten tydzień, jaki teraz nas czeka, to będzie taki tydzień owocny, tydzień przygotowań i myślę, że na pewno jakoś wykorzystamy ten wolny czas, aby dobrze to zorganizować. Muszę się przyznać, że Twoje przyjście do Art of Death spowodowało wiele dobrego dla tego sojuszu. Po pierwsze, widząc wsparcie w Twojej postaci, Exodus, niegdyś najsilniejszy gracz w stanie 106, powstał z kolan i z cienia samego siebie. Stał się na nowo topowym graczem, na którym opiera się sojusz Art of Death. Kilkoro innych graczy, którzy byli w grze coraz mniej i mniej, wróciło do normy, a ci, którzy zwolnili z wydatkami i zakupami pakietów, wrócili do swoich wcześniejszych liczb. Można powiedzieć, że obudziłeś i pomogłeś wstać z kolan sojuszowi. Pokazałeś, że pomimo odejścia ponad 40 graczy z sojuszu, a część z nich to nie byle jakie niki dla stanu 106, bo Kidach, Xeus czy Zuil 39 to gracze, którzy wydają pieniądze w grze i nie są słabymi graczami. Pokazałeś jednak, że mając niecałe 60 aktywnych osób, można walczyć i wygrywać, że nie liczy się liczba graczy, ale ich jakość. Jaki miałeś na to sposób? Co jest Twoim sekretem? Myślę, że takim istotnym czynnikiem tutaj jest czas poświęcony graczom. Jest wielu graczy, którzy nie mają pojęcia, jak grać, a ja mimo wszystko staram się im tym pomóc. Próbuję tłumaczyć niektóre rzeczy, a co więcej pokazać im, że nawet jako słaby sojusz jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Organizacja oraz dobra strategia jest tutaj kluczem w tej grze, co na pewno pozwala nam osiągać świetne wyniki. Komunikacja, zarazem informacje dla graczy również są istotne. Każdy powinien wiedzieć, jakie są zadania na polu bitwy. Jeśli wiesz, o co walczysz, osiągasz ten cel. Najważniejsze jest to, że dobrze się bawimy oraz potrafimy ze sobą współpracować. Przed nami kolejne okienko transferowe. Szykują się przyjścia nowych graczy, część z nich znanych w polskim świadku State of Survival, ale na razie nie będziemy zdradzać ich ników. Czy wiążesz z tym wydarzeniem jakieś plany? Nie wiem, nadzieje, może jakaś tajna bomba transferowa. Czyniłeś w tym kierunku jakieś kroki? Na chwilę obecną nie mam żadnych planów odnośnie wydarzenia związanego z transferem. Mam tutaj na myśli siebie. Nie planuję zmieniać państwa, a decyzja jest spowodowana tym, że jest dość duża grupa graczy zainteresowana tym, aby przyjść do nas tutaj do państwa 106. Okienko transferowe to bardzo trudny temat, ale na pewno nie będziemy spoczywać na laurach. Postaramy się o większą ilość graczy, aby nasze państwo 106 było mocniejsze, a co najważniejsze, aby każdy czuł się tutaj dobrze, jak w domu.
To będzie trudne wyzwanie, ponieważ każdy gracz ma swoje oczekiwania. Mimo wszystko uważam, że na pewno uda nam się znaleźć wspólny język, a zarazem cel, aby dobrze się bawić. Świetnie. Zastałeś stan 106 w dość ciężkim stanie. Można powiedzieć, że w rozsypce. Od razu, od pierwszego dnia, pomimo że miała to być w cudzysłowie emerytura, zająłeś się układaniem tych rozsypanych puzli, tak że kolejne wydarzenia państwowe czy sojuszowe wyglądały już znacznie lepiej. Zmieniłbyś coś jeszcze? Gdybyś miał, nie wiem, magiczną różdżkę albo nieograniczony portfel, co zmieniłbyś w stanie 106? W każdym państwie gra wygląda inaczej. Dużo zależy od graczy, z którymi gramy. Sytuacja tutaj nie była tak naprawdę tragiczna. Brakowało współpracy oraz odpowiednich zasad w państwie. Na dzień dzisiejszy zrobiliśmy bardzo duże kroki i uważam, że zrobimy jeszcze większy szum oraz rewolucję w państwie, o których za dużo nie mogę tutaj opowiadać. Czeka nas łączenie państw i nie wiemy, co się wydarzy oraz czy nadal będziemy istnieć pod tym numerem 106. Mam nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze, a sojusze, które będą miały możliwość współpracy z nami, będą zadowolone z tego, jak pozytywnie jesteśmy nastawieni na wspólną grę. No i jeszcze na koniec. Ci, którzy oglądali nasze poprzednie spotkanie, słuchali poprzedniego wywiadu, pewnie pamiętają, że na koniec zapraszałeś graczy do dołączenia do stanu 106. Podtrzymujesz zaproszenie? Tak, podtrzymuję te słowa. Jeśli ktoś jest zainteresowany zmianą państwa, to zapraszam do nas, do państwa 106. Nie mamy dużych wymagań. Staramy się organizować wszystkie wydarzenia w taki sposób, aby każdy mógł dobrze się bawić. Ale to nie jest żadną nowością, ponieważ każde inne państwa robią to samo, co nie? Co nas więc wyróżnia. Mamy ciekawą grupę osób, które dokładnie wiedzą, jak mają grać i każdy szybko rozwija swoje konta w miarę możliwości. Dzięki temu trzymamy poziom gry i potrafimy pokonać inne sojusze nie tylko poprzez użycie mocy, ale również dzięki sprytnej strategii i poświęceniu innych graczy. Na koniec chciałbym pozdrowić naszą polską społeczność Discord, którą utworzył nasz Valencianistas, oraz moją gwiazdę. Jeśli ktokolwiek byłby zainteresowany dołączeniem do państwa 106, to serdecznie zapraszam. Być może właśnie czekamy na Ciebie. Dzięki za tą rozmowę. Za nami druga, ale nie mówimy, że ostatnia część wywiadu. Może będzie ich więcej, może przyjmą trochę inną formę. W każdym bądź razie warto subskrybować kanał i być na bieżąco, do czego Was zachęcam. Do usłyszenia. Cześć. Pozdrawiam.